Sebastian Górek, Gazeta Wyborcza i Wyborcza Biz. Jesteśmy cały czas w siedzibie Siemensa. Rozmawialiśmy dużo na temat deregulacji, wyzwań, jakie stoją przed sektorem chemicznym, ale teraz będę chciał porozmawiać z ekspertami, którzy powiedzą mi, jak ten sektor chemiczny będzie się zmieniał od strony technologicznej. I do tego dialogu, dyskusji zapraszam pana Przemysława Kubaszewskiego, eksperta z firmy ENWAC. Dzień dobry jeszcze raz. Arkadiusz Majoch, Instytut Przemysłowy, Chemii Przemysłowej, Instytut Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Henryk Kubiczek, dyrektor do spraw strategii biznesowej Grupa Azot. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja zacznę od takiego otwartego pytania, bardzo mocno, i może do pana Arkadiusza je skieruję. Gdzie pan dzisiaj widzi możliwości rozwoju przemysłu chemicznego, jeśli chodzi o technologię? Gdzie tu jest największe wyzwanie i największa szansa na to, żeby przywrócić jej konkurencyjność w Europie? No takie niełatwe pytanie, ale dziękuję za to, bo rzeczywiście myślę, że takie podmioty jak instytuty mogą rzeczywiście dawać odpowiedź na tego typu wyzwania, bo wiemy, że przemysł chemiczny faktycznie ciągle próbuje znaleźć się w otoczeniu konkurencji, która z zewnątrz nie daje tak naprawdę możliwości, aby stabilnie produkować to, co do tej pory. I faktycznie trzeba popatrzeć na ten rozwój wizjonersko i do przodu. Nie jest to łatwe. W sytuacji, w której mamy poukładane aktywa i w czasie, kiedy wiemy, że przyzwyczajeni są do nas klienci od lat i znają nas, a tu trzeba zaproponować coś nowego i jeszcze konkurencyjnego względem globalnych rynków. W tym zakresie myślę, że takim rozwiązaniem i to, co dzieje się w instytucie, bo uważam, że instytuty naukowe w Polsce są pewnego rodzaju soczewką sytuacji, którą mamy do czynienia. No takie firmy przychodzą do was i mówią, ratujcie pytają, trochę. dokładnie tak. Pytają nas o to, co zrobić i faktycznie coraz częściej są to takie pytania, które skłaniają do tego, że musimy myśleć o takiej decentralizacji, jeśli chodzi o technologię i troszeczkę zapominać o tym, że commodities, czyli te główne substancje, na których opieramy przemysł, właśnie trzymanie się tych linii produkcyjnych, podstawowych substancji może być już ryzykowne. I w krótkiej perspektywie to widzimy teraz, że już zaczyna oddziaływać rynek globalnie na nasze aktywa i te możliwości produkcyjne się zmniejszają. Klienci szukają tańszych rozwiązań, w związku z czym niestety trzeba pójść w ten kierunek już kustomizacji rozwiązań. Trzeba pójść w kierunek, w którym klienci będą mieli nie tylko jakość, ale i będą widzieli, że możemy elastycznie dostosowywać się do ich oczekiwań, bo sami szybko muszą się zmieniać i ich klienci tak naprawdę wymuszają te zmiany. Regulacje będą ciągle naciskały od góry na duże przedsiębiorstwa i tam, gdzie łatwo jest ten odcisk wywrzeć. Natomiast obszary, które ciągle są pełne i otwarte na innowacje, to są właśnie w tych, gdzie możemy zaproponować coś nowego, rozwiązania, które są właśnie dedykowane dla określonych grup odbiorców i które tak naprawdę przybliżają nas do tego ostatecznego klienta. W związku z czym, patrząc z mojej perspektywy doświadczenia już długoletniego w branży, to właśnie teraz przychodzą do instytutów podmioty, które pytają o to, czy macie coś na wydłużenie łańcucha wartości, bazując na tym, czym dysponujemy. Najlepiej, żeby to można było zrobić w sposób prosty. Więc przyszłościowo patrząc, takie pytania muszą być zadawane cały czas przez obszary R&D, obszary rozwoju w przedsiębiorstwach, a z drugiej strony oczywiście ciągła optymalizacja, ograniczanie kosztów, dokręcanie tutaj wydajności, aby można było osiągać więcej. Rozumiem, że szukacie pewnego rodzaju nie tylko rozwiązań stricte technologicznych, w sensie, że nowych inwestycji, ale zmiany procesów na dzisiejszych instalacjach, tak żeby one były dużo bardziej wydajne, albo mniej energochłonne, albo bardziej ekologiczne. To jest pierwszy krok i to jest taki krok, który myślę, że w strategiach różnych podmiotów, spółek, dużych grup kapitałowych, to jest to, co dzieje się teraz. To nie jest nowe działanie, bo właściwie każda technologia budowana, nowa instalacja wymaga tego, aby przechodziła ten etap optymalizacji i takie, powiedzmy, poprawy na miejscu w danej lokalizacji, gdzie jest realizowana produkcja. Natomiast teraz oczywiście dzieje się to z większą intensywnością, bo chcemy mieć procesy, w których zawracane są strumienie, mniejsza ilość odpadów. Chcemy mieć procesy, w których będziemy zużywać mniej energii, a tą, którą mamy,
a była traktowana jako powiedzmy uboczna, żeby nie powiedzieć taka też tracona, odpadowa, żeby ją jednak zawrócić, wykorzystać i zmniejszać ten, no jest hasło ślad węglowy, który rzeczywiście dla każdego produktu jest łatwo teraz zidentyfikować. To już nie jest nic nowego. Za chwilę będziemy mieć ślad wodny i cały proces będzie tak naprawdę dobrze zdefiniowany pod kątem tego, gdzie można jeszcze dokonać optymalizacji, ale to jest na perspektywę kilku lat do przodu. Niestety w nowe aktywa i tak jak powiedziałem, już nie związane z tymi podstawowymi chemikaliami, ale innowacyjnymi i konkurencyjnymi w zakresie technologii i jakości trzeba będzie się zmagać i w to inwestować. Podobne pytanie do pana Przemysława Kubaszewskiego w kontekście nie tylko tych procesów, ale także inwestycji. To znaczy, gdzie dzisiaj firmy szukają tych zmian technologicznych i czy są skłonne do wydawania pieniędzy na technologię? To znaczy tak, my jesteśmy w o tyle dobrej i złej sytuacji, że jesteśmy w tak zwanej drugiej linii. A pierwsza linia to były osoby, które były na poprzednim panelu, czyli prezesi dużych spółek, każdy z prezesów reprezentuje powiedzmy pewną odnogę branży chemicznej. I my mamy o tyle złą sytuację mamy taką, że my nie mamy wpływu na regulacje. Nie mamy wpływu na to, co nas otacza, nie mamy wpływu na decyzyjność tych firm, w jakie inwestycje pójdą, jakie będą je realizować. My możemy im jedynie w tym pomagać na późniejszym etapie, jak już powstanie projekt, jak już będzie jego realizacja, ale mamy o tyle dobrą sytuację, że nie musimy jakby być dla jednego klienta. Możemy sobie między tymi powiedzmy różnymi segmentami, czy chemii, czy rynku, dosyć swobodnie się poruszać i tam kierować swoją aktywność, czy aktywność marketingową, czy kompetencje naszych ludzi, czy umowy, które podpisujemy z naszymi dostawcami. I to robimy i to zauważamy. Mamy o tyle właśnie dobrą sytuację. Też tutaj przedmówca zauważył, że branża chemiczna jest taką branżą, powiedział, dosyć konserwatywną. I to też jakby zauważamy, że branża chemiczna jest branżą konserwatywną i są branże, które się szybciej... Ale w kontekście strachu, technologii, inwestycjami czy technologii, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy o tym, że też w wcześniejszych rozmowach kuluarowych, że te obiekty, które mamy w Polsce, one są kilkudziesięcioletnie. Oczywiście przychodziły pewne modernizacje, dostosowanie się do wymogów chociażby środowiskowych, ale powiedzmy clue urządzeń zostało bardzo często takich samych, tak? Komunikacja analogowa jeszcze nie została zastąpiona komunikacją cyfrową i to jest gdzieś jakiś kierunek, w którym też te instalacje mogą iść, bo teraz dużo mówi się o wykorzystaniu danych, tak? W przemyśle. A nie wszyscy wiedzą o tym, że właśnie w branżach, bym powiedział, takich konserwatywnych, czyli branża chemiczna, branża oil and gazowa, większość urządzeń jest jednak połączona protokołami analogowymi z bardzo prostymi, powiedział, podstawowymi danymi, mimo tego, że urządzenia na dzień dzisiejszy są w stanie generować wielokrotną ilość danych, których się potem nie wykorzystuje. I to jest kierunek, w który poszły inne branże, powiedzmy, które potrafią się, może nie tyle, że się potrafią, co mają możliwość szybszej optymalizacji do tych zmian cyfrowych, chociażby branża spożywcza w Polsce, bardzo nowoczesna branża z punktu widzenia chociażby automatyki. I to jest też kierunek, którym musi podążać po prostu branża chemiczna i to jest jakby jedna rzecz. Drugą to jest efektywność energetyczna, odmieniana przez wiele przypadków, tak, i też zostało wcześniej wspomniane, że jest to branża bardzo energochłonna, zarówno z punktu widzenia pobieranego paliwa, jak i potem wykorzystywanych mediów. Mało osób wie, że jednym z najdroższych mediów w ogóle w przemyśle jest na przykład sprężone powietrze. Opomiarowanie na przykład obiegu sprężonego powietrza daje bardzo duże oszczędności z punktu widzenia chociażby kosztów produkcji, tak. Te firmy teraz to zaczynają wdrażać. Mniejsze idzie im to szybciej i większe trochę wolniej. Też to zostało wcześniej zauważone, że te duże firmy mają dużą bezładność niestety. I ja przyznam szczerze, tak patrzyłem na pana Henryka Kubiczka i on się tak uśmiechał, teraz bardzo szeroko się uśmiecha. I jestem bardzo ciekawy, czy będzie bronił przemysłu swojego, czy jednak posypie głowę popiołem i powie, no rzeczywiście trochę zaniechań tutaj było, w szczególności jeśli chodzi o tą cyfryzację, jak tutaj pan Przemysław Kubaszewski mówił. Nie zgodziłbym się do końca, że przemysł chemiczny zatrzymał się na technologii analogowej, czy też pozostał w tej sferze początkowych instalacji, kiedy one zostały uruchomione, ma pan rację, kilkadziesiąt lat temu. Natomiast inwestowaliśmy w te instalacje i myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie z tych instalacji dosyć sporo wyciągnąć, natomiast potrzeby są zdecydowanie większe, bezdyskusyjnie. Zgadzam się z tym, co pan powiedział, że
Dzisiaj rozwój technologii związanej z obróbką danych, z data science, daje tak ogromne możliwości, że warto jest poświęcić temu trochę więcej czasu, zainwestować jednak pieniądze w to, żeby te dane zbierać, wyczyścić i właściwie je obrobić po to, żeby zrobić ten krok, o którym też wspominał pan Arkadiusz, czyli optymalizacja obecnych instalacji produkcyjnych, oszczędność energii, oszczędność mediów, bo to jest jedyny dzisiaj sposób na to, żeby zacząć poprawiać ekonomię tych zakładów. Obawiam się, że możliwości przemysłu chemicznego dzisiaj w nowe instalacje, w tak zwane greenfieldy jest bardzo mocno ograniczona. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, jak mogę powiedzieć to od strony przemysłu nawozowego. Te ostatnie lata dokonały totalnego zwrotu, jeżeli chodzi o rynek nawozowy. Spowodowały, że z tej powtarzalności co roku systemu wegetacyjnego, sposobu kupowania przez rolników nawozów i tego, jak rynek się zachowywał przez pandemię, przez kryzys energetyczny, dokonała się absolutna zmiana i rozregulowanie, że tak się wyrażę, całego tego procesu. W związku z tym teraz musimy o to walczyć. Nasze marże nie są może za wysokie. Musimy walczyć do tego klienta. Jest napływ tańszego produktu ze wschodu. Bronimy się jakoś cłami i powiedzmy odpowiednimi regulacjami. Natomiast dzisiaj nasze zdolności, jeżeli chodzi o CAPEX, o inwestycje w nowe instalacje, jest bardzo mocno ograniczone. Stąd to jest trochę też odpowiedź na pytanie, w którą stronę ma pójść rozwój tej chemii. Ale to jest, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale spytam o to. A to nie jest tak, że ta technologia i ten CAPEX, który jest potrzebny, to nie jest pewnego rodzaju ucieczka do przodu? W sensie, że jak pan patrzy na tą sytuację, to ona jest, niech będzie, tak powiem, na tyle zła, że wręcz nie opłaca się inwestować w technologię, bo jest duże ryzyko, że one się nie zwrócą? To znaczy, powiedziałbym w ten sposób, że dzisiaj absolutnym wymogiem, parytetem jest patrzenie na ekonomię ale to każdego zadania inwestycyjnego i nawet dołożę do tego projektów badawczo-rozwojowych. To, co wcześniej w chemii, bym powiedział, było inaczej traktowane. Po prostu był przeznaczany pewien procent przychodów na działalność badawczo-rozwojową, dawano pewną przestrzeń i czuli się naukowcy w tym dobrze. Znaczy, mamy pewien budżet, robimy, działamy, wyjdzie, nie wyjdzie i tak dalej. Natomiast dzisiaj niestety to po pierwsze musi być bardzo mocno ukierunkowane, mówimy dokładnie, czego my chcemy, to jest jedna rzecz, i druga rzecz, patrzymy, kiedy my to możemy spieniężyć. W związku z tym oczywiście ilość patentów jest bardzo ważna, ilość tych projektów jest bardzo ważna, ale to, co jest krytyczne, to jest to, kiedy to się zmonetyzuje. Mhm. To jest przede wszystkim potrzeba, czyli my też mamy dużo do odrobienia, duże zadanie do odrobienia w kwestii, jak wdrażać technologie szybko, te nowoczesne, te innowacje, które są opracowywane u nas i jak możemy je wdrożyć. Chociaż powiem szczerze, też zostałem zaskoczony ostatnio na konferencji chemii, gdzie okazało się, że to ryzyko związane z wdrażaniem innowacji jest tak wysokie, że firmy mówią, ja tego nie chcę robić, ja wolę kupić gotowe rozwiązanie, wdrożyć je i mieć od razu efekt. Mhm. Czyli znowu patrzymy na tą ekonomię i to, kiedy nam się to zwróci. Każda złotówka wydana teraz jest oczekiwanie, żeby zwróciła się jak najszybciej. Do Arkadiusza Majocha się zwrócę. Czy czujecie tą presję w takim wypadku, która jest trochę tak na was nakładana i rzeczywiście jest problem tej spirali nakręcającej się, że z jednej strony trzeba inwestować, żeby i szukać nowych rozwiązań, ale z drugiej strony zaczyna brakować tych pieniędzy. No tak, oczywiście to też zauważamy i jako właśnie jedni z pierwszych pewnie na tej ścieżce wsparcia i rozwoju technologii w polskich firmach widzimy, że rzeczywiście najszybciej dochodzi do ograniczenia kosztów ponoszonych na ten budżet, na badania. To, co jest z perspektywy doświadczeń, powiem to, dobrym elementem wydawania środków na B+R jest także to, że podejmowane są decyzje zmniejszające czy stopujące rozwój technologii wtedy, kiedy widzimy, że rzeczywiście dla niej może być zbyt duże ryzyko. Czyli zmierzam do tego, że podmioty zaczęły jakby jasno komunikować, że
ponoszą też ryzyko, co jest może trochę przeciw temu, że pracuję w instytucie naukowym, ale ponieważ ponoszą ryzyko na rozwój technologii, to chcą tak współpracować ściśle z opracowującymi te technologie, żeby móc powiedzieć, dobrze, idziemy dalej, albo przecinamy to. Czyli w organizacjach takich już dojrzałych zaczyna być to także zauważalne, że warto rozpocząć, nie można czekać, ale trzeba mieć też świadomość tego, że tym sukcesem nie musi być zawsze to, że dojdziemy do końca. Dlaczego warto rozpoczynać mimo wszystko? Bo świat jednak technologię rozwija i w moim przekonaniu kupowanie rozwiązań gotowych jest także pewnego rodzaju, jest kolejnym ograniczeniem, na które nie możemy tylko na nim bazować jako takim rozwiązaniu, a to ograniczenie wynika z tego, że często nie mamy możliwości modyfikacji technologii, często pojawiają się szanse związane z tym, że surowce, które chcielibyśmy wziąć pod uwagę w danym momencie wcześniej nieidentyfikowane, nie są tutaj na przykład dopuszczone, sprawdzone, a nie ma możliwości przestrzeni do tego przez licencjodawcę, tak to jest ograniczane najczęściej, aby wprowadzić instytut, wprowadzić partnera do tego, żeby mógł wesprzeć właśnie tą od strony operacyjnej i to ryzyko po prostu, jakby też wziąć troszeczkę na siebie, przyjść z doświadczeniem. Dzieją się takie rzeczy wtedy, kiedy umowa licencyjna ustaje, wtedy otwierają się możliwości. Na to trzeba kilkunastu lat, żeby ta przestrzeń się wydarzyła, ale to się dzieje. Dlatego moją propozycją jest to, że i co w instytucie też jak prezentujemy podejście, to oczywiście, jeżeli tu i teraz jest szansa na to, żeby zdobyć przewagę na rynku, wprowadzając produkt, ale wcześniej musimy kupić licencję do postawienia instalacji i do wytwarzania tego produktu, to żeby zabezpieczyć sobie tą przestrzeń, że w sytuacjach koniecznych czy możliwych optymalizacji albo też i jakichś dostosowań, będzie to możliwe razem właśnie z partnerem, na który licencjodawca się zgodzi, dla którego to też jest korzyść, bo rozszerza on swoje możliwości i nie jest to tylko sprzedawanie ciągle jednej licencji, ale te rynki oczywiście są dla niego coraz bardziej otwarte i to doświadczenie zbiera. Więc jakby w umowach na zakup technologii jesteśmy za tym, żeby oczywiście takie działania też realizować, to jest naturalne i muszą w Polsce być tego typu inwestycje, w ten sposób inwestycje realizowane, jako szybsze dojście do produktu. Natomiast w sytuacji, w której jest możliwe, to negocjować możliwość współpracy w rozwoju, w optymalizacji. To ja spytam tak, bo mam wrażenie, że to, o czym my tutaj mówimy, to jest pewnego rodzaju gigantyczna potrzeba lepszej kalkulacji niż to było dotychczas. I do pana Przemysława Kubaszewskiego się tutaj zwrócę. Znaczy właśnie w obliczu tego, że jeszcze to opomiarowanie tych naszych systemów, tych procesów nie jest takie idealne. Jak się popatrzy na dane, to nie jest to tylko problem chemii, to jest problem w ogóle polskiego przemysłu, który nie jest jeszcze, że tak powiem, wyposażony w roboty, automatykę, który wymaga wielkich nakładów na tego typu działania. Czy to jest dla was, dla waszej firmy także wyzwanie, ale pewnego rodzaju też szansa, że jeśli się to wdroży, no to te firmy będą po prostu lepiej działały, lepiej funkcjonowały. Znaczy z jednym stwierdzeniem się nie zgodzę, że w Polsce nie mamy branż, które są dobrze zautomatyzowane. Bo Spożywka, tak jak pan mówi. tak, oczywiście. To jest naprawdę według mnie branża, która nawet w skali europejskiej i światowej może się pochwalić naprawdę ogromnym stopniem automatyzacji i jakością i produktów i obiektów, które jakby są pod opieką tej branży. Odnośnie badań i rozwoju, to może kilka słów o naszej kolaboracji, naszej firmy z polskim startupem, ciekawe, bo to też nie wszyscy wiedzą, że w Polsce jest startup, który jest producentem i twórcą procesowego spektroskopu Ramana. To jest taka dosyć specyficzna technologia oparta o laser i oczywiście o efekt Ramana, która do tej pory była, bym powiedział, bardziej laboratoryjną częścią biznesu, aniżeli procesową. Spytam o konkret, co ona daje. Co ona daje, właśnie, bo to jest najciekawsze. Ona spisuje się bardzo dobrze w rozwiązaniach, w której do tej pory żadna analiza nie była możliwa, czyli najczęściej w jakichś trudnych roztworach wodnych, mieszaninach, bym powiedział, bardzo skomplikowanych z punktu widzenia oczyszczenia próbki, doprowadzenia na przykład do chromatografów gazowych, procesowych, bo na laboratoryjnych to było możliwe, ale nie było możliwości wsadzenia takiej sondy do procesu. I teraz chociażby czy z grupą Azoty, czy u producentach żywic na przykład, czy w chemii innej, w petrochemii, w rafineriach, prowadzimy wiele ciekawych testów optymalizacyjnych właśnie. Pod jednym względem na przykład optymalizacji stricte produkcji, skrócenia na przykład szarż produktów,
albo powiedzmy zmniejszenia kosztów produkcji takiego produktu, ale z drugiej strony na przykład realizujemy aplikacje środowiskowe, które do tej pory były niemożliwe do realizacji. Czyli na przykład w ściekach stricte rafineryjnych szukamy dokładnych węglowodorów. Do tej pory nie było to możliwe. Do tej pory na przykład szukaliśmy ogólnego węgla organicznego, który nam określał, że coś jest, jakieś zanieczyszczenie mamy, ale nie wiedzieliśmy, jakie ono jest, dopóki nie przenieśliśmy wszystkiego do laboratorium. W tym momencie jesteśmy w stanie to zrobić niemalże procesowo od zaraz i dzięki temu na przykład możemy znaleźć miejsce wycieków, bo na powiedzmy danej instalacji ten węglowodór się pojawia, to określone wiązanie i dzięki temu możemy na przykład określić, na tej instalacji mamy na przykład wyciek. W kontekście tego wcześniejszego, tylko jedno pytanie, czy to jest drogie? Ja zawsze unikam stwierdzenia, czy to jest drogie, bo Czy to się opłaca? Bo drogie to jest dla jednego 1 milion, dla drugiego 500 000, a dla trzeciego 100 000 to jest drogo. To ja zawsze mówię, nieważne ile urządzenie kosztuje, tylko jakie problemy ci rozwiązuje. Na zasadzie, jeśli rozwiąże ci problem, który generuje 5 milionów, 10 milionów, a kosztował 1 milion, to czy ono jest drogie? Mhm. Oczywiście ono tyle nie kosztuje, żeby było jasne, ale raczej zarówno małe firmy, jak i duże firmy, jeżeli się idzie i próbuje coś słowie sprzedać, zawsze patrzą i pierwsze co chcą dyrektorzy inwestycyjni, no to właśnie wskaźnik zwrotu z kapitału. Co nam to da z perspektywy czy środowiskowej, czy finansowej. I to już nie są te czasy, gdzie się przychodziło do zakładu i miało się świetny produkt, i który, że tak powiem, był sprzedawany spółki. Nie. Na dzień dzisiejszy musi mieć konkretne korzyści, konkretne zwroty z inwestycji i to pomagamy robić inwestorom wspólnie właśnie z naszymi partnerami. Okej, przeniosę tę dyskusję do pana Henryka Kumiczka. Bardzo dziękuję. Też również się uśmiecham, ponieważ akurat miałem okazję chyba dwukrotnie. Raz spektroskopię Ramana próbowaliśmy zastosować w energetyce, w pomiarach popiołów z elektrofiltra i również niedawno też przyszedł pomysł ze spektroskopią Ramana do zastosowania w przemyśle chemicznym. I zgadzam się z panem Przemysławem, że to nie jest kwestia może ile to urządzenie kosztuje, ale jaki problem mi rozwiązuje. Natomiast niestety w obu przypadkach okazało się, że po pierwsze techniczne możliwości zastosowania w warunkach przemysłowych nie umożliwiły zastosowania danego urządzenia. To nadal mimo wszystko bardziej pasuje do laboratorium niż do przemysłu. Natomiast z drugiej strony, jak zobaczyliśmy koszt, zobaczyliśmy jaka jest aplikacja, czyli co nam to może pomóc, jak nam to może pomóc, no to okazało się, decyzja jest jednak na nie. I tak było wielokrotnie. Jesteśmy bardzo otwarci, współpracujemy właśnie z różnymi startupami, które albo przychodzą z nowymi urządzeniami, albo z nowymi technologiami czy metodami, na przykład pomiarowymi, które mogą nam pomóc, ale zawsze jest ocena. Czy to mi rozwiązuje konkretny problem, przyspiesza mi proces, czy ułatwia mi ten proces, ogranicza jego koszty. Zawsze za tym stoi ta ekonomia. Mhm. Dobrze, pan Przemysław Kubaszewski chce odpowiedzieć, czy nie? Zostawiamy. Myślę, że zostawiamy. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby potestować nowe miejsca, bo bardzo się teraz na tym skupiamy i sporo w to inwestujemy i czasu, i naszych możliwości wspólnie z partnerami naszymi handlowymi. Proszę zauważyć, że mamy pewnego rodzaju ciąg. To, co powiedział pan Arkadiusz, należy uruchamiać nowe działania, nowe projekty. Bardzo dziękuję też, że pan podkreślił tą kwestię tego stage gate'u, tak? Dzisiaj nie powinniśmy się obawiać zatrzymywać projekty badawczo-rozwojowe na wczesnym etapie, jeżeli widzimy, że one nie rokują, nie dają nam korzyści, albo powiedzmy jest zbyt duże ryzyko inwestowania dużych pieniędzy w dalszym etapie, gdzie zwrot będzie praktycznie rzecz biorąc niemożliwy. To jest pierwsza rzecz. Pan Przemysław pokazuje, że przychodzą nowe rozwiązania, a ja mówię od strony już absolutnie wdrożenia i tego, że czasami się po prostu nie udaje, bo wychodzą pewne rzeczy. A czasami się udaje. A czasami się udaje, dokładnie tak. No tak to jest ze startupami, że trafi się 1 na 10, 1 na 100, ale jak już się trafi, to później Te aplikacje też są trudne. Chemia zawsze się charakteryzowała trudnymi aplikacjami. I sobie też trzeba zdawać z tego sprawę, że to są aplikacje wysokociśnieniowe, często korozyjne, często zapylone, które dla tych urządzeń procesowych są bardzo trudne. I tak jak zawsze, tak jak wspomnieliśmy o tym laboratorium jest laboratorium sterylne, zawsze jest przygotowana próbka,
a ten właśnie kluczowy problem poboru próbki właśnie z tego trudnego miejsca, to jest bardzo często ten know-how, które firmy ze sobą trzymają. Ja przejdę teraz w poprzednim panelu mówiliśmy o jaskółkach, niech to będą takie jaskółki technologiczne. Zielony wodór, to jest pewnego rodzaju nadzieja, którą się wymienia w kontekście branży chemicznej, która mogłaby pomóc, że się tak wyrazić, zmniejszać te koszty. No tylko czy to jest realne? I tutaj od pana Henryka Kubiczka zacznę. Ja wiem, że jest niekulturalnym odpowiadać pytaniem na pytanie. Pytanie, co jest realne? Mhm. Czy mówimy o realności zastosowania i produkcji zielonego wodoru? Absolutnie jest realne. To jest dzisiaj już robione. Mamy technologie, znaczy są dostępne technologie, są wdrażane te technologie i produkcja tego wodoru, zielonego wodoru jest możliwa. Ale na skalę przemysłową wrócę do tego poprzedniego wątku, bo Tak tutaj jest właśnie, czy to będzie no coś, co będzie, że tak powiem, tylko dodatkiem, czy jednak elementem szerszej strategii? Znowu, z punktu widzenia inżynierii, absolutnie jest to możliwe. Tylko teraz do tego dochodzimy, dokładamy elementy związane z CAPEX-em. Związane z CAPEX-em i dodatkowo jeszcze z kosztami operacyjnymi funkcjonowania takiej instalacji. Bo proszę pamiętać o tym, że wybudowanie czegoś to jest jeden element, ale później musimy patrzeć na to, jakie mamy koszty produkcji, jak ten nowy produkt wkomponowuje się, jak ja go mogę wykorzystać w mojej produkcji i jak muszę ją zmienić i jaką ja mam na końcu wartość mojego produktu końcowego. Jeżeli w tym momencie ja dokonuję tylko, przepraszam za takie sformułowanie, koloryzowania danego produktu, no to muszę mieć pewność, że ten bardziej kolorowy produkt będzie kupiony na rynku, będzie miał zbycie na rynku. A jest jakaś technologia, jakaś szansa na zielony wodór, który by się pojawił tutaj na naszym rynku? Taka technologia, gdzie pan widzi gdzieś na świecie, że jest zastosowany i to już tam opłaca się, no bo to jest kluczowe, żeby to się opłacało, o tym cały czas tutaj rozmawiamy. Panie redaktorze, myślę, że no to zależy od aplikacji, gdzie ten wodór może być zastosowany. Natomiast dopytuje pan, znaczy samochody, no ten koszt, pomimo tego, że te samochody są w jakiś sposób ekonomiczne, to proszę zauważyć, co się dokonuje w tym samochodzie. Tam jest zamiana energii tego wodoru na energię elektryczną. No to jak mamy najpierw energię elektryczną, zamieniamy ją na wodór, musimy wykorzystać energię elektryczną do sprężenia, do transportu, dowiezienia do miejsca, rozprężenia, zmiany w ogniwie paliwowym na energię elektryczną, to ma pan cały łańcuch, który może pan skrócić do tego, że pan ładuje baterię elektryczną i od razu pan ma przełożenie na ten. Gdzie jest większa efektywność? No zdecydowanie w zasilaniu elektrycznym. Dokładnie tak. W związku z tym ja znowu bym odniósł się do tego, dlaczego ciągle mówimy o zielonym wodorze? My patrzymy na to z punktu widzenia kosztów dekarbonizacji. My dzisiaj produkujemy 400 000 ton wodoru szarego, czyli pochodzącego z gazu ziemnego rocznie. My go całego konsumujemy. Produkujemy z niego amoniak i później nawozy. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, musisz mieć zielony wodór, no to ja się pytam, dlaczego? No bo musisz zmniejszyć emisyjność. Ja mówię, ale ja mogę tą emisyjność zmniejszyć innymi metodami, tańszymi, które będę w stanie umieścić w rachunku ekonomicznym i nie wywrócić swojego biznesu. Dzisiaj zielony wodór, no to jest trochę po prostu wkładanie na siłę do przemysłu chemicznego, w przypadku akurat produkcji nawozów, pewnego procesu produkcyjnego, którego oczywiście mogę go wkomponować, mogę go wykorzystać, ale na końcu zostaje z czymś, co jest niesprzedawalne. Z rachunkiem. Dokładnie tak. Arkadiusz Majoch, w kontekście zielonego wodoru, podobnie patrzycie na to? To znaczy, no tak, dużo zostało już powiedziane na temat zielonego wodoru. Myślę, że kwestia tego, z czego jest wytwarzany i że musi być wytwarzany także z zielonej energii, bo to tutaj ten kolor jest ściągniony i przy braku tej zielonej energii tak naprawdę na dekarbonizację jako taką, faktycznie moim zdaniem nie powinniśmy z niego rezygnować jako takiego celu, który gdzieś mamy zapisany w strategiach i próbować tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywać źródło do wytwarzania zielonego wodoru, jeśli to jest w formie nadwyżek, jeśli to jest w formie odpadowej, znaczy niskoemisyjnej energii,
Oczywiście tak. W tym momencie jest bardzo trudno powiedzieć, żeby ten zielony wodór rzeczywiście stanowił dla nas przewagę, zwłaszcza jeżeli popatrzy się też na to, że w tych bardzo też uprzemysłowionych rejonach Europy Zachodniej nie ma inwestycji w duże zakłady produkcyjne, a raczej w tym momencie buduje się linię przesyłu amoniaku, który ma być importowany do Europy. Czyli jakby z jednej strony, być może jeszcze o tym się nie mówi tak szeroko, ale to jest jakby taki sygnał, że postawienie, tak zaadresowanie polityki dekarbonizacyjnej można byłoby potraktować korzystnie czy pozytywnie ze względu na to, że musimy mieć jasno zdefiniowany powiedzmy, to narzędzie. No i ten zielony wodór jest takim narzędziem. Można to w ten sposób traktować. Natomiast nie jest na pewno dla nas rozwiązaniem. I to narzędzie w ten sposób jakby tylko traktowane po prostu nie doprowadzi do dekarbonizacji. To, co powiedział pan dyrektor, myślę, że jest też ważne. Są inne sposoby na dekarbonizację, można to przeprowadzić. Więc gdzie dzieje się ta produkcja obecnie zielonego wodoru, to są bardzo skromne, jak na potrzeby przemysłu chemicznego i lokalnie zidentyfikowane instalacje, gdzie właśnie bardziej on ma charakter nośnika energii dla lokalnych społeczeństw. Budowane są klastry, które z tego wodoru korzystają i oczywiście one będą troszeczkę większe, coraz większe, będzie ich coraz więcej, ale tak naprawdę w większości przypadków ze względu również na koszty dystrybucji tego typu pierwiastka nie są w stanie zabezpieczyć dla dużego zakładu przemysłowego tej produkcji, szczególnie która musi być z tym dodatkowym jeszcze wolumenem na wypadek sytuacji awaryjnych, czyli nie jest w stanie tak współpracować, jak powinna z zakładem produkcyjnym, dużym odbiorcą, który położyłby, a nie położy na co swojej polityki zakupowej czy zabezpieczenia energetycznego. Dobrze, tylko matką wszelkich problemów, że tak powiem, związanych z chemią jest energia. Gdzieś tej energii tańszej trzeba szukać, gdzieś trzeba ją znaleźć. To pana zdaniem, jeśli nie zielony wodór, albo energia zielona, tak, to gdzie można ją znaleźć? I ja tutaj podpowiem. Czy energetyka atomowa to jest pewnego rodzaju rozwiązanie dla chemii? W szczególności taka mała energetyka, mniejsza. Tak, oczywiście, to jest właśnie ten element miksu energetycznego, o którym się dawno mówiło i jakby samo pojawienie się takiego rozwiązania jest odpowiedzią na to dla krajów jak Polska, który nie może oprzeć się na jednym źródle energii, takiej właśnie nisko lub zeroemisyjnej, żeby można było powiedzieć, mamy tutaj rozwiązanie. W związku z czym uważam, że ciągłe w naszym przypadku będzie poszukiwanie tej struktury, tego udziału poszczególnych rodzajów energii i inwestowanie w nowe rozwiązania. Oczywiście też małe modularne reaktory jądrowe powinny być brane pod uwagę, bo mówimy o utrzymaniu także bezpieczeństwa właściwie każdego z nas, tego w jakich warunkach funkcjonuje i także zapewnienia tego rozwoju cywilizacyjnego, który chcemy mieć. Wszyscy chcemy czuć się komfortowo, nie tylko w domu, ale poza. Chcemy czuć ten komfort, że coraz lepiej nam się żyje, w związku z czym powinniśmy inwestować w następne jednostki wytwarzania energii odnawialnej, wspierając się tym nadrzędnym hasłem, że to ma być na tyle zrównoważone, aby dawało bezpieczeństwo. Dobrze, ja też chcę się czuć komfortowo, w szczególności jak płacę rachunek za prąd, to wtedy przyznam szczerze, że komfortu by mi się trochę przydało. Ostatnio coraz gorzej z tym komfortem, ale to tutaj do Grupy Azoty. U was były rozważane SMR-y. Czy to jest jeszcze plan, który gdzieś leży, który gdzieś można wyciągnąć, który wy rozważacie? U pana na biurku, czy raczej w szufladzie? SMR-y faktycznie były rozważane w Grupie Azoty. Przez pewien czas zrobiliśmy nawet taką analizę dostępnych technologii kilka lat temu. Wtedy też było widać, że tych firm, które zajmują się tym tematem, jest bardzo dużo, głównie w Stanach i w Kanadzie. I to jest moim zdaniem bardzo interesujący kierunek. Przede wszystkim ze względu na to, jak SMR-y mogłyby wkomponować się w strukturę miksu energetycznego w Polsce. Myślę, że one są doskonałe, ponieważ ich moce nominalne
są od tam rzędu powiedzmy 30 MW aż do 450 powiedzmy MW elektrycznych, więc mówimy o jednostkach, które są porównywane z naszymi elektrociepłowniami, natomiast bezpieczeństwo ich użytkowania, ich modularność, ich możliwość zastosowania w miejscach, których dzisiaj na przykład nie wyobrażamy sobie, żeby można było postawić dużą elektrownię jądrową, no dają kompletnie nowe możliwości. I to jeszcze z naszego punktu widzenia, to co być może Państwo wiedzą, jest potrzebna para, jest potrzebne ciepło, które jest potrzebne do procesów chemicznych. I te SMR-y mogą nam to ciepło również, tą parę o odpowiednich parametrach również zapewnić. To stanie ci nie tylko energię, ale też tą parę dodatkową. Tak jest. W związku z tym uważam, że jest to kierunek, który no zdecydowanie by się przydał w Polsce i trzymam kciuki za szybki rozwój, aczkolwiek też nie mam złudzeń. To jest zdecydowanie po roku 2030, więc dla nas to jest perspektywa na drugi krok. Pierwszy krok do roku 2030 musimy zdecydowanie skupić się na tym, co jest istotne, czy powiedzmy, co jest dostępne, czyli przede wszystkim zoptymalizować procesy energetyczne w swoich zakładach, maksymalnie ograniczyć potrzebną energię ze źródeł zewnętrznych, wykorzystać tą energię chemiczną czy energię cieplną z procesów, które są dostępne na zakładach. Jeśli mogę jedną rzecz tylko dodać do tego, to jest taka sytuacja, że faktycznie, w której jesteśmy, czyli ten okres powinniśmy wykorzystać efektywnie, jeśli chodzi o ten, oczywiście też w zakresie poszukiwania tych dodatkowych rozwiązań. Myślę, że takim celem, który byłby ważny do osiągnięcia w tym momencie, to zebrać, co rzeczywiście znajduje się w poszczególnych instytutach czy uczelniach, ale przez ludzi, którzy są powinno to być zweryfikowane przez ekspertów, którzy są w stanie to ocenić i faktycznie zrobić ten krok w kierunku też zabezpieczenia właśnie na przykład nośnika energii, jakim jest wodór, bo tego typu technologie w Polsce są rozwijane i nie powinniśmy tylko myśleć o tym, będziemy mieć rozwiązanie w zakresie zakupu technologicznego, ale bardzo dużo zostało zrobione w różnych instytutach. W tym, którym pracuję w Łukasiewicz, Instytut Chemii Przemysłowej, jest budowany kampus Mościcki, którego wytwarzanie nowe technologie, jeszcze nieobecne na rynku komercyjnie wytwarzania wodoru, są zlokalizowane. W związku z czym tutaj jest potrzebne rzeczywiście jasne wskazanie w planach, nie tylko spółek Skarbu Państwa, ale po prostu też i w strategiach agent rządowych, że należy z tego skorzystać i dać możliwość rozwoju technologii, bo dużo pieniędzy na to już poszło. W związku z czym nie możemy w tym zakresie, kiedy nie mamy jeszcze zrealizowanych celów, powiedzieć, no już nie chcemy tego realizować. Są możliwości wykorzystać ten potencjał naukowców, wykorzystać tę infrastrukturę, która już jest w Polsce. Minimum to jest na potrzeby optymalizacji i wsparcia inwestycji w danych lokalizacjach. Maksimum, które byśmy chcieli, to żeby właśnie zapewnić to, żeby przynajmniej kilka z tych rozwiązań było rzeczywiście wdrożone. Dobrze, ja trochę przyspieszę i do pana Przemysława Kubaszewskiego zgłoszę się z pytaniem właśnie takim trochę otwartym. Zielony wodór nie, SMR-y, technologie przyszłości, to co teraz można robić? Czy to są, gdzie by pan tej energii szukał? To jest energia, która gdzieś jeszcze może się pojawiać, czy to jest na przykład energia z odzysku? To znaczy tak, gospodarka obiegu zamkniętego to jest na pewno kierunek, w którym się trzeba kierować i to podejrzewam, że większość sił dzisiejszych dyrektorów inwestycyjnych, dyrektorów technicznych jest kierowana właśnie w tym kierunku, żeby... Szuka energii u siebie, tak? I wykorzystanie energii chociażby też ze ścieków, optymalizacja właśnie różnych procesów wewnątrz zakładów, to jest to, co można zrobić już teraz. Wspomnieliśmy o wodorze, jako jeszcze 3 lata temu to był święty graal na absolutnie wszystkie choroby europejskiej gospodarki. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest, ale jakby to powiedzieć, regulacje zostały, o czym też wspomniał wcześniej pan Paweł Bielski. Dalej RED 3 nam mówi, że 42% wodoru w przemyśle chemicznym będzie musiało być wodorem odnawialnym. Jeszcze nie zostało zaimplementowane. No właśnie. Z REDem 2 mamy problem, a co dopiero z REDem 3, ale jest, papier jest, że tak powiem. Papier jest. I teoretycznie ktoś według niego powinien wykonywać inwestycje, a dobrze wiemy, że w takich branżach inwestycje nie trwają rok, 2 ani 3. Poza tym wcześniej pan Henryk wspomniał o tej ilości, 400 000 ton. To jest dużo.
To liczba, jak sobie tak mówimy, no to mi się wydaje, że to jest 400 Tylko nie zielony, tak? tylko przesłać 400 000 ton wodoru, który jest, bym powiedział, dosyć specyficznym i wrednym pierwiastkiem, którego trzeba bardzo mocno sprężać, co też powoduje pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. Nie mamy do tego rurociągów, nie mamy do tego tak na dobrą sprawę żadnych logistycznych dzisiaj systemów, żeby obsłużyć tak ogromne ilości. I wracamy do CAPEX-u, że się tak wyrażę w tym kontekście, w sensie, że to wymaga gigantycznych nakładów. Dobrze, to o jeszcze jednej rzeczy chcę porozmawiać, bo to jest dosyć ciekawa i świeża rzecz. Wracamy do pomysłu biogazowni w Polsce. To jest coś, co w Niemczech chyba funkcjonuje. Jest tych biogazowni kilka tysięcy. W Polsce także Ministerstwo Energii postanowiło, że będzie pilotowała ten pomysł. Czy to jest dobre i szansa rzeczywiście dla chemii, dla polskiej energetyki, też w sensie dostarczenie pewnej taniej energii. Panie Przemysławie. Kiedyś byłem na konferencji, któryś z Grupy Azoty, też któryś z prezesów powiedział, że jeżeli w polskiej sieci byłoby dostępne 1 miliard metrów sześciennych biometanu, to oni go kupią w każdej ilości, bo to jest też droga do zapewnienia. Kupicie? Pod warunkiem, Właśnie, pod warunkiem, odpowiedniej ceny. że nie będzie kosztował 400 zł za megawattogodzinę, a na dzień dzisiejszy to jest ten poziom cen, 350-450 zł za megawattogodzinę, co też nie wszyscy jakby wiedzą, bo to jest to jest bardzo dobra droga, bo z punktu widzenia tej gospodarki obiegu zamkniętego, gospodarki odpadami, biogazownie są świetną szansą dla terenów wiejskich, dla produkcji ciepła, produkcji energii elektrycznej. To jest źródło, to nie jest źródło pogodozależne. Ono może pracować jako bufor innych OZE. W Polsce jest to totalnie niewykorzystane. W Polsce mamy około 400 biogazowni, łącznie tych ściekowych i rolniczych i powiedzmy wysypiskowych, których jest kilkanaście w Polsce. Potencjał, tak jak pan mówi, słusznie zauważył, jest na kilka tysięcy. Tylko problem jest wielowątkowy, zawsze. Problemy są związane z lokalnymi społecznościami, problemy są z dużym rozdrobnieniem rolnictwa w Polsce jeszcze, problemy są tak na dobrą sprawę ze świadomością ludzi, że na tym też można zarabiać pieniądze. Nie mam aż tak dużej ilości firm, wbrew pozorom, które są w stanie budować takie ilości. Wspomniał pan o Niemczech jako przykładzie, ale oni też na dzień dzisiejszy mają problemy z tymi instalacjami Jest to droższe jednak opartymi o kiszonkę, które po 20 latach systemu wsparcia zaczynają jakby mieć pewne problemy. Nie wiem, czy też panowie wiedzą, ale największa biogazownia do niedawna w Europie była bardzo blisko granicy z Polską w Pomorskim i tam kiszonka kukurydzy z Polski jeździła w bardzo dużych ilościach, bo większość biogazowni w Niemczech jest oparta o kiszonkę kukurydzy. Teraz są już technologie zupełnie innej fermentacji, bardziej bym powiedział uniwersalnej. Jest to duży potencjał. Wszyscy w Polsce mówią o powstaniu kilkaset biometanowni, z tym, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nie należy się łudzić z tym, że to będzie tańsze od gazu ziemnego. Nie teraz, nie za 5 lat, może za 10 tak, ale nie teraz. I to jest też jakby pewna rzecz, która pan też wspomniał, gdzie szukać tej taniej energii. Myślę, że ciężko będzie znaleźć tańszą energię. Będziemy mogli się bardziej rozdrabniać, będziemy mogli produkować bardziej ekologicznie, ale myślę, że nie będzie taniej. Też mam wrażenie, że ten biometan będzie nam dywersyfikował, to znaczy te dostawy. W pewien sposób sprawiał, że będziemy mieli większy wybór i będziemy mogli to łatwiej robić. Do pana Henryka Kubiczka jeszcze raz pytanie też o te biogazownie. To jest dla was, nawiążę do tego poprzedniego pytania, w biurku czy na biurku, że tak powiem, ten projekt leży i pomysł? Pomysł nie leży na biurku i pomysł był przez nas analizowany, tylko znowu, tak, to jest kompletnie poza nami. Układy biometanowni, bo jeszcze raz to trzeba podkreślić, mówimy o biometanowni, nie biogazowni. Sama biogazownia może pracować na silniki kogeneracyjne i ten gaz jest troszkę tańszy. Dostosowanie do czystości tego biogazu, do czystości biometanu i wpuszczenie go do sieci to jest dodatkowy koszt, który niestety musi być brany pod uwagę. I z naszego punktu widzenia to jest współpraca i kreowanie rynku z inwestorami zewnętrznymi. My na pewno nie zainwestujemy teraz w biometanownie w tym krótkim okresie najbliższych lat, żeby one powstawały gdzieś na terenie Polski. Liczymy na to, że ten rynek, podobnie jak to jest z panelami, stało się z panelami fotowoltaicznymi, że ten rynek ze względu na odpowiednie systemy wsparcia ruszy i zaczną się pojawiać i w tym systemie gazowym ten biometan będzie dostępny i będzie za odpowiednią cenę. Kiedy ja
będę go mógł wtedy kupić i zastosować po prostu 1 do 1, tak jak dzisiaj stosuję gaz ziemny na swoich instalacjach, aczkolwiek znowu przywołana tutaj przez pana Przemysława regulacja RED trójka. W ogóle mi to nie rozwiązuje tego problemu. Ja będę miał obniżenie emisji, ale nie zrealizuję celu RFNBO. Okej. Dobrze, to jeszcze przepisy, ale umówiliśmy się, że o deregulacji dzisiaj nie. Ostatnia nadzieja w nauce. I tutaj do pana Arkadiusza Majecha się zwrócę, ale już z czymś innym. Czy wy dzisiaj patrzycie nie tylko na to, jak obniżać koszty, ale jak także zadbać o nasze bezpieczeństwo? I tutaj się spytam o procesy głośne, już zapowiedziane, związane z tym, że wy jako Łukasiewicz opracowujecie procesy dla polskiej chemii, żeby można było produkować także surowce potrzebne dla szeroko rozumianej branży militarnej. Tak, rzeczywiście to stało się dla nas pewnego rodzaju dodatkową możliwością, jeśli podejdziemy do tego po prostu chemicznie i faktycznie zarówno jak przejrzeć rozwiązania, które były opracowane dawno temu w ubiegłym wieku i co możemy wykorzystać z surowców, które są dostępne na rynku po prostu w Polsce, produkowane przez właśnie chemiczne podmioty, ale także i istniejące w jakimś portfolio odpadów, które mają inny cel przeznaczenia, ale na pewno nie tak wartościowy. To stało się tak, że jest to jeden z głównych obszarów, jeśli chodzi o strategię sieci badawczej Łukasiewicz i instytuty chemiczne właśnie z punktu widzenia tego, że potrzeba dostępne surowce przeprowadzić przez proces reakcji chemicznej w sposób efektywny, otrzymać komponenty, które później mogą mieć zastosowanie dla obronności, ale nie tylko, bo tutaj cały czas mówimy o takich rozwiązaniach i jednak patrzymy na to, aby wdrożenie mogło być zarówno na potrzeby cywilne, jak i właśnie obronnościowe. To ten obszar faktycznie jest przedmiotem bardzo intensywnych dialogów technicznych, które są prowadzone z podmiotami działającymi w tym obszarze i pierwsze technologie są w trakcie opracowania. Faktycznie, jeśli chodzi o chemię, to są 2 technologie, które zostały alokowane w kompetencjach Instytutu Łukasiewicz, Instytut Chemii Przemysłowej i Łukasiewicz Instytut Przemysłu Organicznego. Mogę tylko powiedzieć, że na szczęście jest więcej takich potrzeb. I to jest bardzo pozytywne, że ta strona obronności, zapewnienia też bezpieczeństwa, wykorzystania surowców lokalnych, co jest trochę zmianą paradygmatu, tak jak słyszę, w stosunku do podejścia z jakiegoś czasu wcześniej, staje się takim bardzo istotnym dla nas obszarem aktywności i działania. I to, tak jak mówię, z punktu widzenia zarówno chemii dla zastosowań cywilnych, jak i tych obronnościowych, które są niejako przypadkiem. Obiecaliśmy sobie, że o deregulacji nie będziemy rozmawiali, dotrzymaliśmy słowa, ale takim drugim sformułowaniem roku jest local content i tutaj chyba tym local contentem trochę kończymy, że potrzebujemy tych inwestycji także związanych z nauką, żebyśmy mieli swoje procesy i swoje możliwości produkcyjne. Dziękuję bardzo za rozmowę, pełną, że się tak wyrażę, nadziei, bo mam wrażenie, że w tej technologii jednak jest pewnego rodzaju nadzieja. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.